Jeśli twój kot robi coś, co cię denerwuje, nie rób jednej rzeczy, nie każ go. Koty bardzo słabo łączą karę z tym, co zrobiły przed chwilą, a taka reakcja częściej buduje strach niż uczy czegokolwiek. Zostań do końca, bo kilka z tych błędów robi niemal każdy opiekun kota. Cześć! Witaj na kanale Kocia Łapka. Dzisiaj opowiem Ci o 7 rzeczach, których naprawdę nie powinieneś robić kotu. I nie chodzi o jakieś dziwne zakazy z internetu, tylko o konkretne błędy, które mogą kota stresować, zniechęcać albo nawet szkodzić mu zdrowotnie. Zanim przejdziemy dalej, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał. Będzie mi bardzo miło. Pierwsza rzecz to karanie kota za zachowanie, które Ci się nie podoba. Krzyk, straszenie, psikanie wodą czy inne wychowawcze metody zwykle nie działają tak, jak ludzie myślą. Kot nie widzi związku między karą a swoim czynem, więc zamiast nauki pojawia się stres, lęk, a czasem nawet większa agresja. Zamiast tego lepiej przekierować jego uwagę, na przykład dać mu zabawkę, drapak albo po prostu odciągnąć go od sytuacji, w której robi coś niepożądanego. Kot dużo szybciej uczy się przez skojarzenia i nagradzanie właściwego zachowania niż przez karę. Druga rzecz to zmuszanie kota do kontaktu. Jeśli kot nie chce być głaskany, brany na ręce albo przytulany, po prostu daj mu spokój. Dotyczy to także sytuacji, gdy je albo jest zajęty sobą, wtedy narzucanie mu kontaktu jest po prostu złym pomysłem. Koty najlepiej czują się wtedy, gdy same decydują, kiedy chcą bliskości. Trzecia rzecz to używanie rąk albo stóp do zabawy. Na początku wydaje się to niewinne, ale kot bardzo szybko uczy się, że twoje dłonie są do ataku. A potem zaczynają się drapnięcia, podgryzanie i polowanie na palce w najmniej odpowiednich momentach. Lepiej od początku dawać kotu zabawki, a nie własne ręce. Czwarta rzecz to podawanie kotu ludzkiego jedzenia bez zastanowienia. Część produktów, które dla nas są normalne, dla kota może być niebezpieczna. Do takich należą m.in. czekolada, cebula, czosnek, alkohol, a także inne popularne produkty, których lepiej nie testować na próbę. Dodatkowo niektóre źródła ostrzegają też przed karmieniem kotów jedzeniem przeznaczonym dla ludzi jako stałym nawykiem. Piąta rzecz to zostawianie kota samego z toksycznymi roślinami i chemią. Lilie są szczególnie groźne, a nawet odrobina pyłku może być dla kota bardzo niebezpieczna. Do tego dochodzą środki czystości, pestycydy i inne domowe substancje, które mogą szkodzić, jeśli kot się z nimi zetknie. Jeśli masz w domu ciekawskiego kota, warto naprawdę dobrze sprawdzać, co stoi na parapecie i pod zlewem. Szósta rzecz to ignorowanie zmiany apetytu. Jeśli kot nagle je mniej, przestaje jeść albo wyraźnie traci zainteresowanie jedzeniem, to nie jest drobiazg do przeczekania. U kotów brak jedzenia przez 24 godziny to już powód, żeby skontaktować się z weterynarzem, bo może to prowadzić do poważnych problemów. Siódma rzecz to lekceważenie problemów z kuwetą. Jeśli kot zaczyna załatwiać się poza kuwetą, często do niej chodzi, długo w niej siedzi albo się napina, to może być objaw stresu, ale też choroby. W takich sytuacjach nie wolno reagować karą. Trzeba najpierw sprawdzić, czy nie ma przyczyny zdrowotnej, bo problemy z kuwetą bardzo często są sygnałem, że coś dzieje się nie tak. Na koniec zapamiętaj jedną prostą rzecz. Kot nie potrzebuje twardej ręki, tylko uważnego opiekuna. Najlepiej uczy się wtedy, gdy czuje się bezpiecznie, ma spokój, dobrą rutynę i człowieka, który rozumie jego sygnały. Jeśli ten film był dla Ciebie pomocny, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał Kocia Łapka i napisz w komentarzu, którą z tych rzeczy najłatwiej przeoczyć w codziennym życiu. Do zobaczenia w następnym filmie.